Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy w 26. odcinku specjalnym, no i standardowo jak to u nas, witamy Was serdecznie, mój przyjaciel Rafał Chyła oraz mój znamienity współprowadzący Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy! Czyli odcinek 26 po topie, czas na odcinek specjalny, czyli jak zwykle nasze filmy przygotowane osobno, jakby solowo, gdzie komentujemy je tylko razem. Na pierwszy ogień idzie film Remika i już jestem ciekawy, co przygotowałeś tym razem. Także zapraszamy. Zapraszamy. Proszę Państwa, proszę o uwagę. Pan Iwanek zgłaszający. Jest rok 1993. Rodzice młodego Remigiusza cieszą się na wieść powstałej nowej stacji telewizyjnej Polonia 1. W tym samym momencie młodziutki Remik myśli, w co zagrać na swojej Amidze 500+. I ku jego zaskoczeniu znajduje w pokoju swojego brata tajemniczą dyskietkę oklejoną plastrem medycznym. Jaki monster! Co jest? O kur... zapier. Historia lubi się powtarzać. Dzisiaj opowiem Wam o mojej przygodzie dzieciństwa. O magicznej dyskietce, która w ogóle nie miała opisu. A gra okazała się super. Mało tego, jak dzisiaj robiłem materiał dla Was, okazało się, że jednak przetrwała w jakiś sposób próbę czasu. Zapraszam. Dark Souls. No, gra znana chyba wszystkim obecnym graczom. Bardzo wymagająca. Bardzo ciekawa. Dlaczego wskazałem Dark Souls Amiga 500 w pierwszym momencie filmu? Bo dzisiaj z perspektywy czasu obecnego Remika twierdzę, że gra, o której teraz będziemy mówić, to jest właśnie taki zamysł. Blade Warrior. No właśnie, Blade Warrior. Świetna gierka, której kompletnie nie rozumiałem w momencie załadowania dyskietki i podziwiania tak naprawdę krajobrazu, tłuczenia wszystkiego, co idzie z lewej, tudzież z prawej strony, bo musimy sobie jednak jakby wytłumaczyć tę rzecz. No, byłem wtedy dzieciakiem i dla mnie Golden Axe to wybitny tytuł, taki typowy beat'em up i myślałem, że ta gra jest dokładnie czymś takim. Ale ogrywając tą grę przez dłuższy czas, jakby kapnąłem się, że tu chyba nie chodzi tylko o zabijanie, a że nie znałem wtedy angielskiego, poprosiłem kuzyna, bo znajdowałem takie manuskrypty w tej grze, żeby mnie przetłumaczył, bo wiedziałem, że zna angielski i wtedy wszystko poszło pełną parą, tak jak powinno być. Kochani, zapraszam do Blade Warrior, świetnej i zdecydowanie niedocenionej gry na Amigę. 500. Jak odpaliłem dyskietkę i chodziłem tą postacią w lewo, w prawo i zobaczyłem ten scrolling, wow, mówię, nie, no ta gra mnie kupuje, nie? Bije ziomka i jeszcze krew z niego leci. Wow, nie, no to jest gra dla mnie. Ale pamiętam też bardzo dobrze moment, w którym zastanawiałem się, gdzie ja mam jakiś, nie wiem, live meter, tak? Jakiś
pokaz mojego zdrowia. I kapnąłem się bardzo, bardzo późno, jak to działa. W ogóle ta gra wyprzedza swoją epokę totalnie. Kochani, uwaga. Życie pokazane jest w Księżycu, który ciągle jest za nami w tle. Żeby to bardziej zobrazować, weźmiemy sobie jakichś tutaj ziomków, żeby mnie lali. A weźmiemy jeszcze jednego może. Bo ten tak słabo, ale tam widać, że schodzi z tego Księżyca coś. O dobra, chodź tu ziomek. Nie będę teraz specjalnie z nimi walczył. O, przyjdzie drugi mnie tłuc. A to są jeszcze na pierwszych levelach, więc tam... O, i zobaczcie, jak piękna energia ze mnie schodzi. Nie no, genialny pomysł, żeby designu... Bo dla mnie ta gra jest sztuką, jeżeli chodzi o design. Więc tutaj, wow. Jaki pomysł w ogóle. Okej, umarłem. No i teraz zaczniemy już jak najbardziej normalny gameplay. Żeby pokazać wam takie smaczki, o których ja za gówniarza nawet nie wiedziałem i uczyłem się tego. No w sumie chyba rok czasu zajęło mi przejście gry. Jak wchodzimy w takie wieże, widzimy w tle, to jak przekierujemy joystick do góry, to wchodzimy sobie w te wieże. Wychodzimy na dół klikając. Tutaj miksujemy sobie mikstury, żeby wzmocnić naszego wojownika. I oh my god, wtedy oczywiście na pirackich gierkach w ogóle nie było mowy, żebyś o czymś takim w ogóle miał pojęcie. I to jest takie niesamowite, że grę generalnie można przejść w godzinę, nawet nie całą, jak już się zna. A mi to zajęło ponad rok. Tłumaczenie, myślenie i tak dalej. Pod przyciskiem M jest mapa, gdzie możemy szybko przenosić się i do tawerny, i właśnie do tej miksturni. Wow, no gierka naprawdę moim zdaniem ponadczasowa. Jedyny minus tej gry z dzisiejszej perspektywy to sterowanie postacią, jeżeli chodzi o walkę. No, jest taka dość drewniana. Myślę, że można byłoby to rozwiązać na zasadzie dwóch przycisków, blok z jednej, atak z drugiej. Oczywiście ten atak powiązany z tymi kierunkami joysticka mógłby zostać, to ok, nie? No więc co, kochani, no zostawiam was jeszcze chwilę z świetną grą. Blade Warrior. No powiem, że znowu mnie zaskoczyłeś i to no zaskoczyłeś mnie nie lada. Widzę, że ty coraz więcej tutaj hollywoodzkiego jakby apanażu robisz dookoła, że naprawdę czołówki super jakaś mała tam retrospektywa z tego roku 93. No a przechodząc już do samej gry, faktycznie nie znałem kompletnie, w ogóle ten tytuł mi nic nie mówi, nie kojarzę go z żadnych gazet, z żadnych recenzji, nigdy nie trafiłem na niego na YouTube'a, naprawdę wyciągnąłeś rodzyneczka i ty powiedziałeś, że ci się kojarzy tam w tym filmie z Dark Souls. Taki prekursor tej gry, bo jest strasznie trudna, nie? Ja powiem tak, bo już w zasadzie to, co powiedziałem w zeszłym odcinku, w tym top 25, że ja akurat choćby przy okazji Wiedźmina za bardzo się nie wciągnąłem i oczywiście o tych Dark Soulsach słyszałem. Ja nie wiem, czy też nie był taki serial gdzieś na podstawie tej gry, na tych platformach streamingowych, chyba że było to na podstawie innej gry, a mi się coś nie, to ja nie kręciło. W każdym razie tytuł jest mi znany, natomiast no, nie będę ukrywał, że nigdy nie grałem. Tutaj może takie retro wspominki, ale sprzed powiedzmy 10 lat, a nie zupełnie takie retro, że gdzieś tam w czasach powiedzmy PlayStation 3, jak miałem tą subskrypcję PS Plus i tam zazwyczaj było tak, że co miesiąc były dwie jakby duże gry i 3 indyki.
Ja jako gracz starej daty to te duże gry, no, nie powiem, że w ogóle nie ściągałem, bo tam gdzieś tam raz na kwartał, czasami 2 razy na kwartał coś mi podeszło, to zassałem i pograłem. Ale generalnie byłem taki, że ściągałem wszystkie indyki do sprawdzenia, bo to były dla mnie te rodzyneczki. I tutaj... Mam to samo w Game Passie. I ci powiem, że tutaj gdzieś mi się to kojarzy, ta kolorystyka, ten jakby główny level, te takie kolory... Z Limbo. Limbo. No widzisz, i to mi się kojarzyło, nie Dark Souls, tylko Limbo. Fajna giereczka, w to grałem na PS3. Słyszałem, że była konwersja nawet na C64 fani zrobili. Szkoda, że nie było na Amigę, bo no, taka gra mogłaby pójść na Amigę. I bardzo mi się to... Świetna gra swoją drogą. Tak. Bardzo mi się podobała. No, ten pająk był fajny. W ogóle animacja i właśnie ta kolorystyka. Super. Tylko, że potem jak pokazałeś, że jednak jak wchodzisz gdzieś tam do tych korytarzy, do podziemi, gdzieś otwiera jakieś tam zaklęcia, jakieś zwoje, to jednak tam kolory są inne i tylko jakby ta główna plansza tak skojarzyła mi się bardzo z Limbo, nie? Ale generalnie tak, no ciekawostka i ten księżyc, który pokazałeś. Tak, jaki fajny pomysł, żeby nie zepsuć designu gry. No, jak fajnie to wymyślili. Też bym na to nie wpadł. No i taki trzeci wniosek chyba oczywisty, który się nasuwa sam przez się, bo ty mówiłeś, że w zasadzie rozkminiałeś tą grę przez dobry rok, o co kaman i tak dalej, no ale wtedy po prostu panowało piractwo. Gdybyś miał normalną grę pudełkową z instrukcją, to byś od razu wiedział, o co chodzi. A tak? Tak. Standard lat 90. Trzeba było wszystko rozkminiać, chyba że czasami napisali w gazecie, o tej grze akurat nie pisali. Właśnie, oni nie pisali, to raz, a dwa z tym, że to miało swój urok, bo wiesz, tą grę mógłbym po prostu skończyć wcześniej, ją odłożyć, a tak ona ciągle gdzieś tam się przewijała u mnie, nie? No tak. Ale co jest ciekawe, bo ty wspomniałeś, że tobie się to skojarzyło z Limbo, no to mieliśmy takie same skojarzenie, bo właśnie tam te 10 lat temu ja też oglądałem Limbo, co prawda na Xboxie, i wtedy sobie od razu, jak zobaczyłem tą grafikę, przypomniała mi się ta gra z Amigi. Mówię, kurde, ciekawe, czy remake tej gry może powstał, czy coś, no bo dla mnie no ja myślę, gra. że chyba większość, bo chociaż to jest indyk, ale myślę, że większość widzów naszych kojarzy Limbo, ale jeśli nie, to damy na przebitkę, żebyście wiedzieli o co chodzi, nie? Bo naprawdę krajobraz jest bardzo podobny. I jeszcze dodam taką ciekawostkę, bo sprawdziłem właśnie, bo ta gra generalnie nie była nigdzie recenzowana, przynajmniej u nas w ACS-ach, Amiga, magazyn i tak dalej. Tak. Ale gra dość mocno była opisywana na zachodzie. O. I to jest gra, która dostała tak szaloną karuzelę ocen. I na przykład Amiga Action ją tak skarcił. I pamiętam, że kupę lat temu wiedziałem o tym, że Amiga Action tą grę skarcił, tylko że tak jakby no, wtedy jeszcze z tym angielskim to było na pół gwizdka, to tam nie ten, ale teraz po czasie sobie wróciłem, jak szykowałem ten materiał i zrozumiałem, dlaczego skarcili, bo ten gościu w ogóle nie ogarniał tej gry, chyba też miał pirata jak ja i nie wiedział, co ma tam robić. Podaj mi jeszcze tytuł, bo ta gra jest tak mało znana, że już mi wypadł z głowy. Ja sam sobie zobaczę. Blade. Jak? Blade Warrior. Blade Warrior. Ale rzeczywiście jest grą niszową, bo pamiętam, że jak pojechaliśmy do znajomych kiedyś do Szczecina, dawno temu z rodzicami, i tam też byli chłopacy troszeczkę starsi ode mnie, amigowcy, no wtedy to prawie każdy był amigowcem. No tak. I zacząłem opowiadać o tej grze, oni tak, o czym on gada, w ogóle nie ma takiej gry na Amigę, nie? Że nawet tam jakby była totalnie nieznana, nie? No powiem ci, ale mało tego, że no właśnie jestem jakby w bazie Moby Games i faktycznie rozstrzał jest bardzo duży, bo pismo CEU Amiga dawało 84% tej grze, a na przykład PowerPlay dawał 45% tej grze, czyli 2 razy mniejsza jakby skala ocen. Nie, bo to jest gra, którą trzeba zrozumieć, nie? No na pewno. Ale też była, teraz widzę to taka ciekawostka, że to była prawdopodobnie konwersja, bo oryginał był w 1988 roku na ZX Spectrum i Amstrada CPC, a dopiero w 1991 wyszedł na DOSa i Amigę. To taka ciekawostka. O, to nawet nie wiedziałem. No. Ale teraz jeszcze chciałem ci dopowiedzieć, że zobacz, nie dość, że gra taka niszowa i nawet, bo dzisiaj akurat z Bracholem gadałem
przez telefon, bo tam jedziemy, wiesz gdzie jedziemy w piątek. I mówię, a skąd ty miałeś tą grę na tej dyskietce? Bo ta gra nie dość, że miała ten plaster, mi się w pamięć ten plaster wbił, to tytuł był po prostu pomazany, że ty nic nie byłeś w stanie tam przeczytać, jaki to jest tytuł, nie? I tak dyskietka była dla mnie taką niewiadomą, nie? I ja ją wkładam, ale to na pewno Brachol ją załatwił, ją jakoś ściągnął do domu, ale skąd, co? On mówi, że nie pamięta kompletnie, o czym ja mówię, nie? Ja mówię, z twojego pokoju, ale zobacz, jakie to musiało być, bo my generalnie mieliśmy pokój, znaczy Amigę w dużym pokoju, żeby rodzice nas kontrolowali oczywiście. No i tam było pudełko z dyskietkami, etc., a ten gdzieś tam skitrał u siebie w tym pokoju tą dyskietkę. Bez naklejki. To jeszcze tym a ty młody pewnie myślisz, może jakiś porno albo coś. Jakiś XXX. Tak. Pewnie tak, mówię, to już to kitra. No, więc to tym bardziej taki, wiesz, to tej grze dodawało takiego mojego prywatnego, wiesz, takiego feelingu, tajemniczości, jakiegoś, czegoś fajnego. Nie? Ale powiem wam... No i z drugiej strony klimat gry pasował. Powiem wam jeszcze, drodzy widzowie, jakbyście się chcieli zapoznać z tą grą, bo szybko też poszukałem, to ona jest dostępna na Steamie, co prawda w wersji PC-towej. Ale DOS-owej takiej? No podejrzewam, że DOS-owej, ale podejrzewam, że zbudowanym DOS-boxem, bo jeśli spojrzysz na wymagania, to Windows 7, procesor 1 GHz, 128 MB RAM, co wiadomo, że ona w czasach DOS-a to było pewnie 640 kilo starczy każdemu i takie były wymagania. Dzisiaj po naszym tym to od razu... 1799, ale nie, to jest ta sama oryginalna grafika. Czyli to nie jest remake. Nie, niestety to nie jest remake. Co prawda tutaj pisze data wydania 5 września 2019, ale jeśli to jest faktycznie remake, to 100% wierny oryginałowi. Ja natomiast przypuszczam, że to po prostu jest... Czyli remaster może. Ja przypuszczam, że to jest po prostu gdzieś tam wszyty DOS-boxik, jak to często robią te platformy typu GOG i tak dalej. Tak. No okej, gra ciekawa, ale chyba już temat wyczerpaliśmy. Wyczerpany. Więc... No ale cieszę się, że cię zaskoczyłem. Tak. I mam nadzieję, że was widzowie też. Chociaż też piszcie w komentarzach, bo być może my tak uważamy, że to taka niszówka może i każdy ale może któryś z was też ją... No może nie, to aż tak to nie, ale że rzeczywiście ktoś też ma jakieś ciekawe wspomnienia z tą grą, nie? No okej. Okej, a teraz zapraszamy na film mojego przyjaciela, więc zabieramy się za oglądanie. Lecimy. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się płytom z wydawnictwa Amigraj. Mówię celowo z wydawnictwa, bo nie odważę się nazwać tego czegoś czasopismem. No i na wstępie trochę historii. Jak wszyscy amigowcy wiedzą, Commodore wyprzedził świat i w 1991 roku wprowadził komputery w erę CD, wprowadzając na rynek komputer Commodore CD-TV, oparty na Amidze z czytnikiem CD. Nie była to pierwsza w ogóle konstrukcja na rynek domowy wyposażona w ten napęd, bo już 3 lata wcześniej konsola do gier PC Engine dorobiła się przystawki CD, a w 1990 roku weszła na rynek na stałe zamontowanym napędem CD. Niemniej trzeba przyznać, że tak czy owak Commodore zrobił fal start. To jeszcze nie był czas na obsługę tego napędu. Nieco inaczej wyglądała sytuacja 2 lata później, kiedy zadebiutowała konsola CD32. Tu już można powiedzieć, że standard CD w świecie konsol zaczynał być normalnością, choć tak naprawdę dopiero rok, 2 lata później nastąpiła prawdziwa rewolucja CD i w zasadzie już każdy składany PC musiał mieć na wyposażeniu ten napęd, także amigowcy już gdzieś tam w roku 95, 6, 7 praktycznie masowo też doposażali swoje maszynki w ten czytnik. Jednak czytnik to jedno, a gdzieś tam realia to drugie.
A te realia sprowadzały się do cen samych nośników. Już wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków Amigi bez ściemy, jak to bywało w początkach, w tym 96 roku, kiedy to płyty potrafiły kosztować wręcz ponaście złotych, a już w pobliżu dychy to była cena nawet całkiem dobra, gdzie 5 lat później płytki chodziły po groszy 50 czyste. No ale tak samo było z nośnikami nagrywanymi. Podstawowy wtedy źródłem informacji do końca praktycznie 96 roku był Aminet. No i cena tych płyt to było, uwaga, 50 zł. I teraz jeśli porównamy sobie zarobki ówczesne, czyli fakt, że nie wiem, młody człowiek mógł wtedy liczyć na 500-600 zł wypłaty, no to gdyby przyłożyć tę cenę do zarobków dzisiejszych, no to znaczy, że taka jedna płytka potrafiła kosztować 500. Nie dziwota zatem, że ja w kolekcji mam tylko dwie. Miałem też jeszcze jeden Aminet Set, który kosztował chyba 100 zł, ale był o tyle lepszy, że tam były 4 płyty zawsze i jakiś komercyjny program. Może 80, nie pamiętam, ale chyba 100. Były też inne składanki, jak tutaj widzicie, na przykład AG Experience, które lubiłem kupować. Generalnie jednak był to towar no, dosyć luksusowy, więc te płyty Aminetu zazwyczaj kupował ktoś, jeden koleś na osiedlu, potem pożyczał innym, inni gdzieś tam kopiowali ten soft sobie na twarde dyski swoich Amig. Potem ktoś następny kupował, żeby też odciążyć tego pierwszego i z kolei pożyczał innym. I tak to właśnie chodziło, dlatego jak mówię, ja płytek Aminetu miałem 2. Cała rewolucja nastąpiła wraz z początkiem 1997 roku. Już pod koniec 1996 roku w ACS-ie ukazał się anons, który zelektryzował całą amigową społeczność. Stało się. Wydajemy płytkę CD dla wszystkich amigowców. Ukaże się ona jako cover do pierwszego numeru 1997 roku. Mieliśmy sprawić wam prezent na gwiazdkę, ale chcemy, abyście współtworzyli ten kompakt. Pod choinkę warto za to wymusić na rodzinie kupno czytnika CD. Anonsowany kompakt miał swoją premierę faktycznie zgodnie z zapowiedzią na początku 1997 roku i był to kompakt świetny, co już nieraz w przeszłości opowiadałem i to jest naprawdę też płyta, którą warto by kiedyś zrecenzować, bo to najlepszy cover CD w ogóle w historii polskiej amigowej prasy, to był właśnie ten pierwszy i on kosztował 15 zł, a więc prawie 4 razy mniej niż płyty Aminetu. Wkrótce potem obudziła się konkurencja i magazyn Amiga również zaczął wydawać swoje płytki CD, a jeszcze wcześniej, nawet zanim to zrobił, to we współpracy z firmą Eureka pod patronatem właśnie magazynu Amiga wychodziły też płyty z serii magazyn Amiga CD i one były trochę droższe, bo kosztowały chyba w okolicach 25 zł, no ale to i tak było taniej niż Aminet o połowę. No i tam też były ciekawe rzeczy, choćby komercyjne gry takie jak Zdrajca, Teen Agent z dialogami mówionymi, czy multimedialny program edukacyjny Legenda. Także no to były też wartościowe rzeczy. Okej, minęło 5 minut. Miałem mówić o piśmie Amigraj, a ja tutaj ględzę o innych rzeczach. Ale czemu ten przydługi wstęp? No właśnie dlatego, żeby pokazać kontekst, a kontekstem tutaj zasadniczym jest czas. Bo zupełnie inaczej sytuacja w Polsce wyglądała do tego 1997 roku, a zupełnie inaczej potem. I gdyby te płyty Amigraj ukazały się na przykład we wrześniu 1996 roku, a mogły się wtedy ukazać, to pewnie ich odbiór byłby inny niż w momencie, gdy ukazały się w połowie 1997 roku i sytuacja na polskim rynku amigowym związanym z płytami CD była diametralnie odmienna. No ale okej, teraz już naprawdę kończę i przechodzę do rzeczy.
Trzeba przyznać, że jeszcze przed włożeniem płyty do czytnika te robią naprawdę niezłą wrażenie. No, poligrafia stoi tutaj na bardzo wysokim poziomie i o ile chwaliłem tutaj płytki z ACS-u, to jednak przypomnijmy, że te pierwsze były całkowicie czarne. Magazyn Amiga miał nieco lepiej to przemyślane, tą szatę graficzną na płytach, ale i tak w porównaniu tutaj do tych pięknych, metalicznych kul czy postaci z obcego, tudzież zadziornego kierowca go-karta, no to jednak byliśmy tutaj nieco do tyłu. Całe wrażenie jednak psuje datowanie płyt. Pamiętajmy, te pojawiły się w kioskach w roku 97, a tymczasem okazuje się, że w niemieckich kioskach były już dostępne o rok wcześniej. No niestety, samo datowanie płyt to nie jedyne rozczarowanie, jakie nas czeka. Czeka nas ich także więcej po włożeniu nośnika do napędu. No przede wszystkim to po prostu płytki ze starych niemieckich czasopism, wiesz, wszystko jest tutaj po niemiecku. Tutaj jest coś w skali, jakaś prezentacja. Na początku myślałem, że to może jest zawartość płyty, ale prawdopodobnie była to po prostu reklama firmy, która być może składała te płyty. I jak widać tam oni także zajmowali się archiwizowaniem danych i taka ciekawostka, że w Niemczech wtedy zarchiwizowanie płyty według tej prezentacji, o ile ją dobrze odczytałem, to zarchiwizowanie 650 MB danych na płytę kosztowało wówczas 100 marek. No, Lesser Forum. Dziwnie to brzmi, ale chyba tu chodzi o coś, co na naszych rodzimych coverach CD było określane mianem czytelnicy ZUN. No i zobaczmy tutaj Lukas Krotuski, polsko brzmiące nazwisko. Są jakieś animacje. Dobra, zobaczmy sobie dzieła Łukasza czy Lukasa. No, wypadek samochodowy. Kilka klatek animacji. Dzisiaj oczywiście budzi to uśmiech politowania, czy takie tutaj animacja dinozaura. Natomiast też musimy jakby mieć na uwadze, że kiedyś były inne czasy. Kiedyś też, mimo że była gdzieś tutaj płytka, to znając życie, dużo jest też po prostu zwykłych zdjęć, które kiedyś robiły wrażenia, że digitalizowane zdjęcie jakiejś modelki, czy aktora, czy fragment z filmu, no super, można się tym pochwalić. Ale pamiętajmy, że mimo że to jest na płycie CD, to zapewne, jak już widzieliście, jakie były koszty archiwizacji wówczas danych na płycie CD i tak dalej, to raczej ten Lukas, jak i pewnie większość tutaj czytelników, mozolnie wysyłali to na dyskietkach, więc te animacje też nie mogły być długie. Zobaczmy tu jeszcze może jakiśkolwiek inny. Tu też jest obrazek jakiś, typowy obrazek amigowy z tamtych czasów. I myślę, że nie będziemy tutaj tracić więcej uwagi na dzieła czytelników. Zobaczmy do katalogu multimedia. No tu już są ładniejsze obrazki, chyba Erika Schwarza. Bardziej profesjonalne, które przynajmniej część z nich może robić wrażenie i dziś. Lub też są to obrazki scenowe. Ale chyba tutaj największym magnesem miały być gry, czyli Spiel, chyba po niemiecku. Są screenshoty, ale screenshoty powiedzmy, które nie mogły robić wrażenia na ludziach z Polski w 1997 roku, bo X-Treme Racing był wydany już wcześniej. W zasadzie jak każda inna gra tutaj, która jest. Slam Tilt to też jest rok 96, więc po prostu polski gracz miał już te wszystkie gry ograne, gdzie tutaj prezentowano screenshoty, tak samo nie wiem, Glom Deluxe,
Ale mamy też coś, co jest pełną wersją, wall versionen. No i co tutaj mamy? No mamy jakieś dziwne gry, mało znane. Podejrzewam, że te pełne wersje to są po prostu nic innego jak jakieś shareware'y, które ładnie wyglądały na okładce jako zestaw pełnych wersji gier, ale tutaj te nazwy nic mi kompletnie nie mówią. Natomiast oczywiście za chwilę obadamy je w praktyce. Wersje demo i tu też są bardzo ciekawe wersje, bo jeśli zobaczycie, to mamy tak, w miarę świeżego, ale jednak już starego, przynajmniej świeżego może wtedy, w Niemczech, Slam Tilta z 96 roku, ale mamy także gry z pierwszej połowy lat 90., takie jak Zul, takie jak Lemmings 2, czyli gry, które no dawno już wszyscy ograli w pełnych wersjach. I jestem zdziwiony, że gdzieś tam nawet w Niemczech takie rzeczy Niemcom wstawiali jeszcze. Pinball Dreams, no to są gry z 92 roku. No wersje demo, czy naprawdę ktoś ich nie znał w tamtym czasie, czy ktoś ich jeszcze nie ograł. Jest też oczywiście katalog Public Domain, największy, gdzie są jakieś już typowo gierki darmowe i małe shareware'y. Natomiast ja nie chcę tego też odcinka specjalnego tu przedłużać w nieskończoność, prezentując Wam każdą z prawdopodobnie wątpliwej jakości tutaj produkcji, więc zobaczymy tylko te pełne wersje pod emulatorem, co one są warte. Ale najpierw jeszcze zobaczymy płytkę numer 2. Struktura katalogów taka sama. Znowu mamy kogoś o polskim nazwisku, Sebastian Bryłka. I to jest jakiś chyba magazyn, Funtime Magazine. No nie będziemy się zajmować niemieckimi magazynami. Znowu myślę, że jeszcze rzut oka krótki na multimedia, ale to tak samo jak ostatnio. Jakieś obrazki, jakaś muzyczka. Aha, taki typowy render. Castle 2. No tak. Charakterystyczna grafika dla tamtych czasów. Screenshoty. Pełne wersje. Amber. To chyba nie chodzi o Amber Moona, a ikonka z czasów Amiga OS 1.3 sugeruje, że mamy tu do czynienia z bardzo starą propozycją i kilka archiwów z grami GNOME, Reflexity. Również niewiele mi to mówi, no ale dobrze, przetestujemy. Tymczasem do przetestowania została nam jeszcze ostatnia płytka z tym kierowcą Gokarda zatytułowana 100% Amiga Soundtrack. I tu chyba sytuacja jest jeszcze gorsza, bo wydaje się, jeśli dobrze widzę te niezbyt wyraźne czcionki, zaraz zobaczmy tutaj, tak, że to jest płyta Amiga Games Extra CD 295, czyli jest jeszcze starsza od pozostałych. Ale nie tylko soundtracki są tu jakieś pełne wersje. O, pełna wersja Crazy Sue, która chyba jest tutaj najbardziej znaną grą z tych wszystkich. Oraz Terrified. No to nie jest jakby coś, co znam i co kojarzę. No ale okej. Jeszcze sprawdźmy na
No są screenshoty z Cytadeli. Takie jakby, mimo że jakby tutaj starsza płytka, to jakby content nieco nowszy. A gdzie ta muzyka? Gdzie ta multimedia? Music. AG Techno. Posłuchajmy może na chwilę. O. Oczywiście pliki bez rozszerzeń. Okej. Techno. Jak się patrzy? Rave Party. O tak. Sampelki rodem z Two Unlimited. Ale dobra, przejdźmy już do mięsa. Koniec tego przeglądania rzeczy, które i tak no, nie są solą tej płyty. Solą podobno są te pełne wersje gier, którymi gdzieś tam kusił nas wydawca wydawnictwa Amigraj. Okej, czas na główny punkt programu, czyli testujemy gry. Ja już sobie wszystkie w emulatorze do odpowiedniego katalogu przegrałem. No i zobaczymy te komercyjne, pełne wersje. Zaczynamy od pierwszej z brzegu, czyli Crazy Sue 2. No dobra, mamy do czynienia z typową platformóweczką. Bardzo średniawej grafice, która nie działa kompletnie na kościach AGA. Musiałem niestety w emulatorze wyłączyć kości AGA, włączyć ECS, więc jak na grę, którą dodawano gdzieś tam w 95-6 roku, w czasach, gdy no jednak te rozbudowane Amigi były na topie, to trochę słabo. Największy plus tej gry dla mnie to muzyczka, całkiem przyjemna. Natomiast grafika, jak widzicie, no tła czarne, też nie wiem, czy to jest wina emulacji, czy faktycznie aż tak to wyglądało w rzeczywistości. Nie przypominam sobie, żebym w to grał. Choć pewnie musiałem to odpalać w tym 97 roku. Sprawdzając te płytki, ale nie dziwię się, że nie pamiętam. Myślę, że starczy. Zdecydowanie wystarczy. Amber 4.0a. Data 25.11.1990. Więc tak jak podejrzewałem, już patrząc po ikonie, gra raczej leciwa, no ale zobaczmy, czym nas uraczy. Znowu nie mamy tu do czynienia z jakąś firmą, która by była znana. Brink & Stein prawdopodobnie sugeruje produkcję shareware'ową, chociaż Softworks być może.
No tak. Wszystko po niemiecku. No ale zakładam, że starten. Aha, jest to jakaś strategia po niemiecku. Być może gra ryzyko lub coś w tym stylu. Trudno mi powiedzieć. No, trzeba przyznać, że dobrze datę systemową odczytał. 2024. Natomiast tak, no gra niemiecka, wszystkie menusy po niemiecku, gra, w którą ja no nie umiem grać, więc okej, zajrzałem. Kolejna produkcja do szuflady. No i spiel. No i gra niestety wychodzi, o jest. No cóż, grafika... Chyba jakaś gra handlowa, morska gra handlowa. San Francisco. Natomiast no, powiem szczerze, ciężko, zwłaszcza gościowi z Polski, do tych niemieckich gier tutaj podchodzić, gdzie w zasadzie nie wiadomo o co kaman. Sama grafika, oprawa no również nie zachęca. Prędkość działania też jakaś taka sobie, te stateczki wyświetlają się jakby... Okej. Pokazałem wam kolejną grę z tego zestawienia. Beczkcej. Ma nawet installer HD. Ale zobaczymy, czy ruszy z dyskietki. Muzyczka znowu wydaje się całkiem przyjemna. O, i gra trochę nowsza. Końcówka 93 roku. No ale oczywiście freeware pisze. Czyli taka to sobie giereczka komercyjna. Oczywiście znowu gra po niemiecku. Chyba przygodówka. Chociaż sterowana joystickiem. Na pewno z wszystkich tych, które tutaj testowałem, na razie wydaje się jakaś taka najbardziej przystępna. Szkoda, że znowu po niemiecku. Pomyśleć, że ktoś wpadł na pomysł, by jednak puścić to na rynek polski. O. I takie rzeczy. No okej. Przedstawiłem wam kolejną grę. Być może można by dać jej większą szansę, gdyby nie to, że jest po niemiecku. I gdyby nie to, że mamy jeszcze do obadania kilka innych gier. A więc przechodzimy do następnego tytułu. Beefy Snack Zone. Znowuż firma The Art Department się kładzie. Przed nami z otworem. Znowu oczywiście no mamy co nieco po niemiecku, bo jak żeby inaczej. W zasadzie nie powinienem z tego robić afery, no bo w końcu pierwotnie te płyty były kierowane na rynek niemiecki.
I znowu taka przygodówka, czy coś w tym stylu. Znowu taka przygodówka, jak gra, którą pokazywałem przed chwilą. Chociaż o gorszej grafice zdecydowanie niż poprzednia. No okej. Szukamy dalej. Może znajdziemy coś naprawdę ciekawego również dla gracza nie niemieckojęzycznego. Całkiem przyjemna graficzka, przynajmniej na planszy tytułowej. Gnome. Get ready, jest coś po angielsku. Animacja taka sobie, wirujemy. Niby strzelamy, ale... Aha, prawdopodobnie chodzi o to, żeby zatruć tutaj tych... Może zbierać mieczy? Dobra, gra na pewno najbardziej europejska. Aha. Już chyba wiemy, o co chodzi. Well done. Nawet przeszedłem ten pierwszy poziom. Trzeba było zebrać tutaj muchomory, gdy dojrzeją. Oczywiście znowu nie ma tutaj mowy o jakiejś wybitnej grze. Znowu zajeżdża mi to mocno shareware. No ale okej, musimy tutaj sadzić grzybki chyba na tym brązowym tle, bo na tym się nie posieją. Grzybki zamieniają się w miecze. No taka prościutka gra w stylu komputerów 8-bitowych. No ale powiem tak, na razie z tych wszystkich, które tutaj... O, można kupować jakieś ulepszenia. Ta grafika też jest nawet całkiem przyjemna. Jakieś klucze, młotki, sakwy. No nie będę tutaj zagrywał się w to dalej, no bo szanuje was czas, a jest jeszcze parę gier do obadania, ale... Jak na razie z wszystkich tych, które testowałem, tutaj daję ocenę najwyższą. The Art Department. Zaraz zobaczymy, czy znowu czeka nas jakaś przygodówka z chłopkiem roztropkiem w roli głównej, czy tym razem tutaj to studio zaproponuje coś innego. O, czyżby jakiś hokej? O, na to wygląda. No to tym razem coś innego prawdopodobnie. No. Italia, Rosja, Szwecja, Austria, Niemcy, Francja. Weźmy Szwecję. Ciekawe, czy tutaj wybór kraju ma znaczenie, ale na pewno Szwecja w realu jest dość dobra. Ok, przeskakujemy wyniki niczym w Sensible World of Soccer, czy innych podobnych grach sportowych. Ok, gramy z Austrią, teoretycznie niezbyt silnym przeciwnikiem w realu.
cóż. Widzę, że gameplay jest dosyć... Gameplay jest dosyć prymitywny. Wystarczy podjechać pod bramkę, a potem już strzelamy jakby rzuty karne. No, rzuty karne w hokeju oczywiście są inne niż rzuty karne w piłce nożnej. Tu bardziej przypomina te rzuty karne w piłce nożnej. No ale nie. No, znowu gra nie porywa. Oj, Austria idzie do nas. Też piękny gol między parkanami bramkarza, no ale to nie o to chodzi w prawdziwej, dynamicznej grze w hokeja, żeby non-stop tutaj sobie strzelać celowniczkiem do bramki. No dobra, zostały bodajże jeszcze 2 lub 3 gry, więc nie ma co zwlekać. Pinball Challenge, no, jeden z moich ulubionych gatunków gier. No cóż, grafika, jak widać, no na pewno nie ta, do jakiej przyzwyczaił nas, nie wiem, Pinball Dreams chociażby. Raczej jest to grafika, do której przyzwyczaiłyby nas gry dla 8 bitów. Kuleczka też jakaś taka mikroskopijna. Nic dziwnego, że jako fan pinballi nie pamiętam tej gry, mimo iż zapewne ją musiałem testować, testując te płyty. Pobawmy się trochę. Niestety również jeśli chodzi o fizykę odbijania się piłeczki, to jest raczej tragedia. Być może gra mogłaby konkurować z pinballem, który kiedyś wydał LK Avalon. Pinball Hazard, jak się nie mylę. Chociaż chyba nawet i on stanowił tu lepszą klasę. Dobrze. Zrobiliśmy przegląd. Pozwólcie, że nie będę was już męczył, ani też nie będę męczył siebie samego. Czas na podsumowanie. W latach 90. tego typu wydawnictwa były kupowane przede wszystkim przez użytkowników raczej rozbudowanych Amig, zazwyczaj Amig 1200 z czytnikami CD, no, którzy oczekiwali, że na tych nośnikach dostaną odpowiedni wartościowy content dostosowany do swoich konfiguracji. No niestety tutaj, jak widzicie, większość produkcji to nie była dostosowana nawet do możliwości Amig z układami ECS. W zasadzie jedyną w miarę przyzwoitą produkcją, która mogłaby zainteresować nie niemieckojęzycznego gracza, jest moim zdaniem GNOME. Natomiast no, nie broni to jakby produkcji wydawnictwa Amigraj jako takiego. Przypuszczam zresztą, że wydawca tego czasopisma dostał, w cudzysłowie mówiąc, garść gorących pozdrowień od zawiedzionych klientów, gdyż Amigraj skończył na jedynym numerze. Zatem odpowiedź na to, czy jest to wartościowy biały kruk, czy może niechciany czarny Piotruś, który został przerzucony na drugą stronę Odry, by przy okazji wyciągnąć jeszcze parę groszy i zaoszczędzić na kosztach utylizacji plastiku, no wydaje się jednoznaczne. No, zaskoczyłeś mnie tutaj i od razu moje wspomnienia się ruszyły, tylko że ja kompletnie nie kojarzyłem tego jako Amigraj.
Bo to u nas wyszło pod tym tytułem i mówiłeś z twojego filmu, że tylko jeden numer wyszedł. Prawdopodobnie I chwała tak. im za to. I chwała im za to. Dostali pozdrowienia pewnie od zadowolonych klientów i zrezygnowali. I generalnie chciałem ci pogratulować, przyjacielu, i tutaj przy wszystkich widzach mówię, że gratuluję przetrwania z tymi krapami tak długo. Nie było łatwo. No nie, na pewno nie. To wyzwanie sobie wrzuciłeś na czachę. A moje co wspomnienia, bo u nas na przykład w Pile, i właśnie też znowu wrócę, bo to chyba często będziemy wracać do tej giełdy warsztatowej, bo to u nas w Pile jedyna taka giełda komputerowa była. Pojawiały się te płyty, ale w ogóle bez czasopism. To widać było, że to było Deutsche. Bezpośredni import z Niemiec. To nie jako oficjalne wydawnictwo jak na nami graj, tylko pewnie ktoś wrzucał do bagażnika za Odrą i do na giełdę. Bagażnika i dzida. Tak jest. I te płyty sprzedawali. I teraz opowiem taką krótką historię właśnie, że zobaczyłem oczywiście, i macie tu na pewno przebitkę, zobaczyłem płytę z logiem Alien Breath 3D, gościu z karabinem, z tego logo i tam, że różne wersje tego Alien Breatha i tak dalej. Mówię, ja pewnie, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ja kiedyś na PPA poruszyłem ten wątek kupę lat temu, że na przykład bo ja miałem oczywiście oryginał na CD32 i z tyłu na tym boksowanym były screeny w ogóle takie, których nie występują w grze. I myślałem, że to jest jakieś bety, no pewnie tak, nie? I czy taka beta jest gdzieś osiągalna w ogóle, nie? I tam ludzie na PPA rzeczywiście też podeszli do tego tematu dość wtedy nie wyśmiewczo, tylko rzeczywiście, że zwróciłem na to uwagę, że rzeczywiście no, żaden z tych screenów nie jest z realnej gry, nie? Więc z jakichś tam wcześniejszych buildów. No i wtedy mi się lampka zapaliła, że pewnie na tej płycie jest, nie? Nie, no muszę mieć tą płytę. No i ojca namówiłem, wytargałem go za garniak, że muszę mieć tą płytę, lecę, nie? Pierwsze rozczarowanie. Ja miałem wtedy jeszcze gołą Amigę CD32 bez SX-a, a ten gościu, który mi sprzedał płytę, się pytałem, czy to działa? No, tak, działa, nie? No bieremy. Tak czytam, tyle gier, przecież to już do końca życia. Tato, nie musisz... A jeszcze jakie ładne opakowanie, ta poligrafia, nie? No to już w ogóle robiło wow, gdzie te nasze polskie covery? To jest to, nie? Mało tego, ta płyta dzisiaj, jak ją oglądasz, dalej wygląda. No ja dlatego to podkreśliłem w swoim filmie, bo... No i słuchaj, i wpadam, pyk, do czytnika, zamykam klapkę, już gotowy, a tu dalej logo CD32 się kręci, włóż płytę, mówię, aha, czyli się nie butuje, ale mówię, dobra, i tak wiem, że SX niedługo będzie, to sobie już postawię system i no i w końcu nadszedł ten dzień, mówię, no teraz zaczynamy konkret, moja płyta najlepsza, pyk. Się kurde okazało, że to były tylko screeny z Alien Breatha. Tam nawet dema nie było, nie? I kurczę, ale cała masa jakichś właśnie shareware'owych, znaczy tam, to nie właśnie, to była płyta, która tak oszukiwała. No go oszukali. Bo ja kupowałem jakieś składanki shareware'owe, ja wiedziałem, że to będzie shareware i okej, tam też wyniuchałem tego Alien Fishfingera na takich oficjalnych shareware'ówkach, ale tutaj byłem przekonany, że jednak, no dobra, i tak sobie pomyślałem, ten Alien Breath, no dobra, tak mnie w konia zrobili, ale to przynajmniej tyle gier, to coś fajnego będzie. Odpalam pierwsze, to jakiś klon Boulder Dasha. Mówię, oh my god, no następna gra. A chociaż to jest taka gra, o której kiedyś zrobię odcinek specjalny, nazywa się Parachute. Nie wiem, czy słyszałeś. Chyba, to na tej płycie właśnie słyszałem, ale nie wiem, czy to z 8-bitowców coś mi się kojarzy ten tytuł. To dobra, bo nie będę teraz zdradzał rąbka tajemnicy, bo z tą grą też jest ciekawa historia z mojego życia, to może kiedyś w specjalu jakimś zahaczę o nią. No ale wiesz, ale generalnie to był krab. To, że fajnie się z bratem w to grało, to ale to było na poziomie czołgów, albo no nie wiem, no coś w tym stylu, nie? No i wiesz, i tych gier tam przewaliłem powiedzmy z 15-20 i już wtedy wiedziałem, że nie ma, no nie, to zostałem oszukany, nie? I nie, już potem już żadnych z tych płyt tam moi znajomi jeszcze kombinowali, kupywali też, bo tak pamiętasz, u mnie na przykład dużo osób w Pile miało CD32, więc tam kombinowali też ale każdego mówię, ja mówię i co? A tam wiesz, były też, kolega miał na przykład taką płytkę, może znajdę gdzieś tam w necie, z Gloomem, nie? I też był ten gościu z Glooma jakby w tym rogu, góry, kurczę, Gloom Deluxe, Gloom coś tam, Gloom coś, Gloom Extra Levels. I pewnie screeny z Glooma były, nie?
Nie, no to strasznie dało łupnia, nie? No to takie właśnie, piękna poligrafia, pięknie zapakowane gówno. Tak. No, ja tylko skomentuję, że się też dziwię, że nawet na rynek niemiecki rok wcześniej, jak to wychodziło, bo my mieliśmy to jakby z opóźnieniem, przynajmniej ten Amigraj, że w ogóle ktoś pomyślał, żeby na rynek niemiecki takie coś stawić, no bo to jednak jest oszustwo, no nie wiem, mówi się, że Polak mądry po szkodzie, ale Niemiec chyba też, więc drugi, trzeci raz by tego nie kupił. Być może dlatego było tyle zwrotów i być może dlatego ktoś gdzieś chciał to pchać dalej, żeby to jednak upchać, bo faktycznie papierek od cukierka super, ale w środku leć, nie? Zakalec. Dla mnie takim przeciwstawnym czymś do tego to jest, pewnie też zrobimy, kochani, odcinek o tym, bo gdzieś tam z Mufą rozmawialiśmy na ten temat, było ten nasz polski Michałowski shareware, gdzie generalnie poligrafia praktycznie nie istniała, ale zawartość była po prostu pereł w koronie. I to, ale nie chcę tutaj też za dużo dzisiaj mówić na ten temat, bo na tej firmie zrobimy na pewno osobny zupełnie odcinek i to mogę wziąć na swoje barki, bo mam całą kolekcję. Więc reasumując, nie wszystko, co się świeci ładnie jest bo ja dokładnie tak samo się napaliłem, tam chyba 15 zł czy 20 zł i 3 CD, tak pięknie to wygląda, mówię, nie no dobra, u nas fajnie ACS, magazyn Amiga zaczęły robić covery, ale tu widać, że to jest prawdziwy zachód, jak się na to spojrzało, ale gdy się to odpaliło, mówię, jeny, jak my mamy świetną zawartość coverów tych polskich płyt. Ale mi się teraz przypomniała jedna anegdota, że wyobraź sobie, że kumpel, który już przesiadł się na PC-ta przyszedł do mnie, ale nie tam, żeby pograć, tak po prostu, bo to tam sąsiad był. I co tam grasz na tej Amidze, nie? To gdzieś tam temat, nie? I akurat wtedy ogrywaliśmy Extreme Racing, mu się też podobało, czasami zagraliśmy, nie? I on zobaczył tą płytę. Mówi, a tu pewnie jakieś szlagiery, weź to odpal, nie? Mówię, nie, no odpal, nie. Mówię, nie, ona jest porysowana, mówię, nie. Nie, bo przecież jakbym PC-towcowi to wtedy odpalił, to by powiedział, nie, no z czym do ludu. Nawet posiadaczowi Amigi 500, no nie wiem, takiego pinballa jakbym odpalił, a on grał w Pinball Dreamsa u siebie na kompie, no to wiesz. No. Tak, i by powiedział, to co, zainwestowałeś w tą Bevizję i PowerPC? I czytnik CD, żeby mieć więcej multimedium. Tak, ale se mogłeś w tle włączyć super muzyczkę, tam widziałem u ciebie na tym filmie. No tak, jedna była 100% soundtrack Amiga, ale oczywiście chciałem tylko powiedzieć na zakończenie jedno, a propos tego niewypału, jaki zaliczyliśmy tej wtopy z live'em, że mimo wszystko każde doświadczenie, nawet nieudane, ma swoje plusy, bo... Pamiętaj, że każda klęska jest nawozem sukcesu. Gdzieś tam jednak pogadaliśmy wtedy na antenie przez telefon z naszymi widzami i to właśnie od widza wyszedł temat Amigraja, jemu się to przypomniało, bo o tym Amigraju to myślę, że zapomnieli już najstarsi górale i słusznie, ja sam zapomniałem, ale dzięki niemu to odkopałem, więc to jest taki plus. No drugi plus jest taki, że jednak mogliśmy dać wam coś od siebie, te gadżety, które mieliśmy. I to też jest dla nas satysfakcja, że nie tylko my jesteśmy tu wspierani przez patronów i widzów, ale także my możemy czasami się czymś fajnym zrewanżować. No i trzecia rzecz, że oczywiście pomimo, że bezpośrednio po nagraniu tego live'a mieliśmy już serdecznie dość, to jednak mamy już koncepcję, jak zrobić, żeby te telefony jednak nie powodowały problemów technicznych, więc live'a jednak chyba zrobimy. Zwłaszcza, że na PPA były postulaty, by z tego nie rezygnować. No i zwłaszcza, że właśnie przez takie rozmowy, interakcje z widzami czasami wychodzą fajne, ciekawe pomysły, inspiracje do innych odcinków. No i nie wiem, czy ty chcesz jeszcze tutaj coś skomentować, coś na koniec, słowo mowania. Tak, to wracając do tego nieszczęsnego live'a, to już nie koncepcja, jak powiedział mój przyjaciel, to już jest przetestowane z moim bratankiem. Mamy rozwiązanie problemu, a nie koncepcję na rozwiązanie problemu, więc spokojnie wrócimy. Ja to wezmę na swoje barki, bo ja to najbardziej chyba odczułem.
Ale już jest okej, już kac moralny minął, teraz czas się wziąć do roboty. No tak, więc live pewnie w czerwcu, a następny odcinek prawdopodobnie bardzo, bardzo mega ciekawy wywiad z mega ciekawym gościem. Myślę, że naprawdę będziecie zadowoleni, jak zobaczycie, z kim rozmawiamy, ale oczywiście jak zwykle nie zdradzamy, dopóki nagramy, tak. A jeszcze nie nagraliśmy. W każdym razie jeszcze w maju ten wywiad powinien być, jeśli wszystko zagra. No i chyba, tak nie wiem, ode mnie tyle na dziś. Mamy wsią. Tak jest. Pozdrawiamy i do zobaczenia przy następnym. Trzymajcie się. Cześć. Hejka.